Dzień dobry Państwu. Ja od razu powiem, że 25 minut i to dla niespecjalistów w powiedzeniu o cząstkach i promieniowaniu to jest niemożliwe. No więc zaczynamy. To się wszystko wiąże z dosyć fundamentalnymi pytaniami, które od tysięcy lat zadają sobie ludzie, mianowicie jakie są podstawowe cegiełki materii, jakie są ich wzajemne relacje oddziaływania. To się przekłada potem na pytanie, skąd się wzięliśmy i w końcu dokąd idziemy. Idea zresztą istnienia niepodzielnych składników materii, jak już tutaj jest napisane, pojawiła się już dawno, bo w pismach indyjskich, no i oczywiście w starożytnej Grecji. Sama nazwa atom bierze się od greckiego słowa niepodzielny. No więc zobaczmy, jak to wygląda. To jest stan wiedzy mniej więcej 200 lat temu. Wiedza alchemiczna, 4 żywioły, tak naprawdę 5, bo tam jeszcze jest eter dopisany. 4 żywioły, teoria flogistonu. Dopiero w XVIII wieku Antoine Lavoisier obalił tą teorię, odrębniając tlen z powietrza. Został zgilatynowany nie dlatego, że ten tlen wyodrębnił, tylko dlatego, że miał nieszczęście zapisać się do poborców podatkowych i rewolucja francuska po prostu poborców podatkowych wycięła po kolei. Natomiast ciekawa jest odpowiedź sędziego na prośbę Lavoisiera, żeby mu dać jeszcze 3 czy 4 dni, żeby mógł dokończyć eksperyment. Republika nie potrzebuje uczonych. No to tak czasami się słyszy tego typu zdania. Otóż, proszę Państwa, 4 żywioły. Proszę popatrzeć, co w tym samym XVIII wieku się stało. Zaraz po Lavoisier. Pojawił się układ Mendelejewa i tablica pierwiastków chemicznych, podstawa współczesnej chemii. To zresztą można pokazać w taki sposób. Wcale nie musi być taka tablica, jaką Państwo znają ze szkoły. 200 lat potem pojawił się model standardowy. A więc teoria najdoskonalej w tej chwili przebadana, która opisuje według nas podstawowe składniki materii i wzajemne oddziaływania. 200 lat. Więc jak mi ktoś mówi, że trzeba zbudować przechowalnik na utrzymywanie odpadów radioaktywnych przez 1 000 000 lat, to ogarnia się trochę pusty śmiech. 200 lat od flogistonu nieprawdziwego i 4 żywiołów do modelu standardowego. Niesłychany skok w myśleniu i w konstrukcji, i w zrozumieniu świata. Wszystko bierze się z symetrii i tutaj Państwo mają przykład kilku obrazków pokazujących symetrię. Otóż z symetriami wiążą się prawa zachowania, w związku z czym fizycy kochają symetrię. Gdyby nie było symetrii translacyjnej w czasie, nie byłoby zasady zachowania energii, no to w zasadzie można iść do domu. Bez zasady zachowania energii trudno sobie wyobrazić fizykę, prawda? Co to znaczy ta symetria translacyjna w czasie? Ona wcale nie jest taka trywialna. Ona oznacza tyle, że jak się gotuje jajko na miękko, to trzeba go gotować 3 minuty. Ale nieważne, czy ja go ugotuję teraz, czy za 2 dni, czy w październiku. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, że w październiku trzeba gotować pół godziny, jutro 13 minut, a nie wiem, za 3 lata 12 sekund. No to nie da się tego jajka ugotować na miękko, nie mówiąc już o zasadzie zachowania energii. Symetrie mogą być dokładne, a mogą być popsute. Tu, co Państwo mają na tym obrazku, to jest takie brutalne popsucie symetrii. Po prostu jej nie ma. No, ktoś ją naruszył. Można też, jak Państwo się za chwilę dowiedzą, symetrię popsuć bardziej subtelnie. No, tu mają Państwo przykład symetrii, która nie jest dokładnie spełniona w fizyce. Symetria zwierciadlana. W procesach rozpadów beta, czyli w procesach słabych, ta symetria nie jest spełniona, ale to nie jest takie dziwne, bo Państwo o tym wiedzą. To jest przykład naruszenia symetrii lewo-prawo w najbardziej takiej podstawowej strukturze organizmów żywych. No, podwójnie skręcona helisa DNA jest prawoskrętna. Tak naprawdę to nieprawda, bo ten ostatni to jest tak zwany DNA Z, który jest lewoskrętny.
Niemniej jednak symetria jest tu ewidentnie popsuta. Serce też mamy po lewej stronie, więc widać, że symetria lewo-prawa nie jest dokładną symetrią przyrody. Więc mogą być symetrie niedokładne. Jakie są rodzaje oddziaływań elementarnych? Tutaj mają Państwo taką mandalę, która pokazuje 4 rodzaje oddziaływań elementarnych. Oddziaływanie elektromagnetyczne, to jest ten kawałek tutaj. Oddziaływania słabe, odpowiedzialne za rozpady promieniotwórcze, to jest tutaj. Oddziaływania jądrowe, silne, bo wybuch bomby atomowej jest wynikiem oddziaływań silnych. I wreszcie oddziaływania grawitacyjne. Te oddziaływania grawitacyjne są wypisane po lewej stronie i troszeczkę z boku, zaraz będzie wiadomo dlaczego. Otóż jak się na to popatrzy, to proszę popatrzeć, jak to wygląda. Gdyby oddziaływania silne były jednostką, czyli wszystko porównujemy do oddziaływań silnych, to oddziaływania elektromagnetyczne są 137 razy słabsze. Słabsze, można sobie to wymyślić. Oddziaływania słabe są około 1 000 000 razy słabsze. Trudno sobie wyobrazić, że to jest to samo oddziaływanie, no ale jednak 1 000 000 jest cały czas w zakresie naszego pojmowania. Natomiast oddziaływania grawitacyjne w tej skali są 10 do minus 40 razy słabsze. Nie ma takiej liczby. Coś tak niewyobrażalnie różnego od całej reszty. Warto się też zastanowić nad zasięgami tych oddziaływań. Oddziaływania silne są bardzo krótkozasięgowe, praktycznie nie wychodzą poza rozmiar jąder. Oddziaływania elektromagnetyczne mają zasięg nieskończony. 2 ładunki czują się bardzo daleko. Te oddziaływania praktycznie są nieograniczone. Oddziaływania słabe są też bardzo krótkozasięgowe. Tu Państwo mają wypisane zakresy w metrach. No i wreszcie grawitacja też wiadomo ma zasięg nieograniczony, działa w całym wszechświecie. Przy okazji warto sobie uświadomić jeszcze jedną liczbę. Gęstość materii jądrowej to jest 200 milionów ton na centymetr sześcienny. To proszę się przez chwilę zastanowić, co to jest za materia. Wyobraźcie sobie Państwo gwiazdy neutronowe, które z grubsza rzecz biorąc mają taką gęstość. To w ogóle trudno sobie wyobrazić. Teraz na czym polega pomysł fizyków w modelu standardowym? Wszystkie te 4 oddziaływania chcielibyśmy włożyć w ten sam schemat. Od razu powiem, 3 się dają, mimo że one są dosyć różne, prawda? Niektóre są nieskończenie zasięgowe, jak elektromagnetyczne, niektóre mają krótki zasięg, niektóre są bardzo silne, niektóre są 1 000 000 razy słabsze, ale mimo to daje się je włożyć w ten sam mniej więcej schemat i wszystko to jest związane z pewną symetrią. Jak to wygląda? W obrazku klasycznym dwa ładunki oddziałują w taki sposób, to można sobie obejrzeć w szkole, sypie się opiłki na przykład, można zobaczyć jak się układają tak zwane linie sił. Czyli mamy prawo Coulomba, 1/r², zależność od odległości. Im dalej, tym słabsza. 2 elektrony można rozseparować, czy tam elektron, pozytron można rozseparować od siebie. I to jest taki obrazek klasyczny oddziaływania poprzez pole elektrostatyczne, czy poprzez pole magnetyczne. W mechanice kwantowej, która rządzi światem cząstek elementarnych, tak dobrze nie jest. Ten proces wygląda bardziej skomplikowanie, mianowicie mamy źródło ładunku, w tym przypadku elektron. Elektron wysyła foton, który jest tutaj obiektem przekazującym oddziaływania i drugi elektron ten foton pochłania. Więc oddziaływanie odbywa się poprzez wymianę kolejnej cząstki. 2 cząstki oddziałują między sobą poprzez wymianę innej cząstki. No i tą wymienianą cząstką jest foton. Cząstka, która opisuje oddziaływania elektromagnetyczne, nie ma sama ładunku, co jest ważne, nie może ze sobą oddziaływać, ale może oddziaływać z innymi cząstkami naładowanymi. Porusza się z prędkością światła, no bo to światło jest, tak? To znaczy, że nie ma masy, bo wiedzą Państwo, że żaden obiekt masywny nie może osiągnąć prędkości światła i ma zasięg nieskończony, wszystko pasuje. Otóż w sektorze oddziaływań słabych mamy podobny symetryczny świat, tylko że tym obiektem, tym fotonem dla oddziaływań silnych jest gluon. Jaka jest różnica?
Nadal pełna symetria, nadal jest to cząstka, która nie ma masy, mogłaby się poruszać z prędkością światła, a mimo to zasięg tych oddziaływań jest ograniczony. Dlaczego? Dlatego, że oddziaływania silne i oddziaływania gluonów, gluon posiada ładunek, nie elektryczny, tylko ten ładunek silny. Dzięki temu może ze sobą oddziaływać. Inaczej mówiąc, foton nie może ze sobą oddziaływać, bo ładunku nie niesie, ale gluon może. Wynik jest taki, że oddziaływanie między dwoma obiektami, dwoma kwarkami, które są podstawowymi składnikami materii oddziaływujących silnie, to oddziaływanie nie jest poprzez wymianę pojedynczego gluonu, tylko na ogół tworzy się struna, silnie oddziałująca struna gluonów i działa to jak ekspandor. Jak Państwo próbują dociągnąć ekspandor, to sytuacja jest taka, no wiedzą Państwo, co jest ekspandor, tak, do ćwiczeń. To dopóki się trzyma nienaprężony, no to łatwo, tak? Jak zaczynamy rozciągać, to jest coraz gorzej, coraz trudniej jest napiąć tą gumę. Zerwać ekspandera się prawie nie udaje. Po drodze pojawia się wzór Einsteina, E równa się mc kwadrat, a to oznacza, że jeżeli energia tego, w cudzysłowie, ekspandora tych gluonów się zrobi odpowiednio duża, to pojawiają się nowe kwarki. To jest powód, dla którego nie można rozerwać na przykład mezonu, który się składa z kwarku i antykwarku, czy protonu, który się składa z 3 kwarków i wyjąć te poszczególne kwarki, tak jak to można zrobić z elektronami. I to jest też powód krótkiego zasięgu oddziaływań silnych. Ich zasięg jest ograniczony, no bo ta struktura oddziaływania, dzięki temu, że gluon oddziałuje ze sobą, jest taka, że tworzy rodzaj skręconej gumy, a nie tak jak w przypadku oddziaływań elektromagnetycznych, jest to głównie wymiana pojedynczego fotonu i w związku z czym łatwo dość rozseparować odległość 1/2, im dalej, tym słabiej. Tutaj im dalej, tym silniej. Przy okazji w latach 50. XX wieku fizycy odkryli całe zoo cząstek elementarnych oddziałujących silnie dzięki postępie w akceleratorach. No i wiadomo już było, że jak się ma około 100 cząstek elementarnych, to trudno mówić, że to są cząstki elementarne, albo przestajemy cokolwiek rozumieć. No i to się uporządkowało przez wprowadzenie właśnie pojęcia kwarku. Tak naprawdę to wygląda to tak, nie tak jak na tamtym obrazku. Mamy no na przykład proton. Mamy 3 podstawowe kwarki, które odpowiadają za jego własności. To są tak zwane kwarki walencyjne. I mamy bardzo skomplikowane oddziaływania, które tu są przedstawione za pomocą tych sprężynek, związane właśnie z tymi nośnikami oddziaływań silnych, czyli takimi fotonami zwanymi gluonami. One mogą produkować parę kwark-antykwark, mogą oddziaływać ze sobą, tworzą bardzo zwartą strukturę. Niesłychanie silnie ta materia, już mówiłem, 200 milionów ton na centymetr kwadratowy. Kwarki to jest 2% masy protonu. Więc proszę Państwa, my jesteśmy zbudowani z gluonów, z tych sprężynek, które oddziałują ze sobą. Z tego się składamy głównie. I to jest układ dynamiczny, to ciągle się zmienia. Także to, że jeszcze istniejemy w takiej formie, w tym samym kształcie. Ciekawe. Oddziaływania słabe to jest ten trzeci kawałek tej mandali. Tutaj sytuacja się robi właśnie bardzo ciekawa i bardzo długo blokowało to zrozumienie fizyki cząstek elementarnych. Otóż okazuje się, że można je opisać w podobny sposób jak oddziaływanie fotonów czy oddziaływanie w sektorze silnym. Natomiast kłopot polega na tym, że tymi fotonami są ciężkie bozony. Czyli mamy takie fotony, one się nazywają Z i W. W jest naładowane, może być plus albo minus, Z jest nienaładowane. Kłopot polega na tym, że one mają masę i to dużą. Ta masa jest rzędu masy jądra ołowiu. No to się nie zgadza, bo było powiedziane, że jeżeli to ma być ta sama symetria, to nie powinno być cząstek masywnych, bo no właśnie ten foton, prawda, robimy to wszystko na wzór i podobieństwo elektrodynamiki. Foton jest bezmasowy, a tutaj bardzo ciężkie masy. Otóż okazuje się, że tak, odpowiada za to ten sam schemat, ta sama symetria, ale tej symetrii tak naprawdę nie ma, ponieważ ona została popsuta, ale w sposób subtelny. Otóż jak została popsuta, to może pokażę Państwu, pokazując te 2 obrazki. Mają Państwo wodę
No jest jakaś symetria, tak? Gładka tafla, pięknie, przyjaźnie. Otóż jeżeli ta woda zamarza, to zmienia się struktura. Stan podstawowy przy niskich temperaturach nie jest taką symetryczną, ładną taflą wody, tylko tworzą się kryształki lodu. Bardzo ładne zresztą. Ale symetria została popsuta. Tylko nie w ten sposób, że ktoś brutalnie wrzucił kamień do wody i tam się popsuła symetria tej tafli, tylko poprzez zmianę stanu podstawowego. Przy pewnych temperaturach lepiej jest zamarznąć, a jak się zamarznie, to się ma właśnie takie piękne kryształki. Tam jest drugi przykład, tych przykładów jest multum, ale tam jest drugi przykład, który jest bardzo, moim zdaniem, przyjazny. Mianowicie, jak się postawi taki ołówek na czubku, to jak się go obejdzie wokoło, to on tak samo wygląda. No jest symetryczny ze wszystkich stron. Mamy pełną symetrię. No ale to nie jest stan podstawowy, bo to nie jest stan stabilny. Nieskończenie małe zaburzenie i ten ołówek się przewróci. Gdzie się przewróci? No gdzieś się przewróci na tym kółku. Gdzie się przewróci? No tam, gdzie się przewróci, to tam już zostanie, ale jak już się przewrócił, to już tej symetrii obrotowej nie ma. Więc widać, że można popsuć symetrię w sposób subtelny. Otóż jak się to zrobi w przypadku oddziaływań słabych, to się okazuje, że bozony, które powinny być bezmasowe, mają masę. A więc wszystko się zgadza. Obrazek da się opisać. Pytanie tylko, co psuje tą symetrię? Otóż tą symetrię, proszę Państwa, psuje bozon Higgsa. I dlatego przez wiele lat fizycy nerwowo poszukiwali bozonu Higgsa, ponieważ obrazek dobrze pasował, wszystko się w zasadzie rozumiało, wszystkie procesy dało się policzyć i wychodziło co trzeba, a bozonu Higgsa jak nie było, tak nie było. No więc był kłopot, co psuje tę symetrię. Dlatego nazywa się to też boską cząstką, bo jak gdyby na niej wisi cały ten schemat zrozumienia oddziaływań elementarnych. Gdyby tego bozonu nie było, to byłoby niewątpliwie ciekawiej, ale no, ten nasz obrazek byłby nieprawdziwy. Zresztą zaraz Państwo się dowiedzą, że i tak jest nieprawdziwy. To jest obrazek, który pokazuje, że i tak ten obrazek, który świetnie rozumiemy, jest najlepiej poznaną teorią, jaką znamy, dużo lepiej zweryfikowaną niż na przykład prawo powszechnej grawitacji. Jest nieprawdziwy i to jest wynik. Jak się popatrzy na bilans energii i masy we wszechświecie, to proszę Państwa, to za co odpowiada model standardowy, czyli te 6 kwarków, 6 leptonów i te 4 rodzaje oddziaływań, to odpowiada tak z grubsza za 4% masy wszechświata. Około 22% to jest tak zwana ciemna materia. Nie wiemy, co to jest, intensywnie się jej szuka. To są prawdopodobnie słabo oddziałujące ciężkie cząstki, ale jakiego rodzaju nikt nie wie. One prawdopodobnie oddziałują grawitacyjnie głównie, więc jest bardzo trudno je złapać. No to 10 do minus 40 to jest grawitacja w świecie cząstek elementarnych. No i wreszcie 74% to jest tak zwana ciemna energia. Na to pytanie już nikt nie umie odpowiedzieć, ponieważ się okazało, że wszechświat nie wiadomo dlaczego w swojej ekspansji przyspiesza. A wydawało się, że powinien zwalniać. Niestety przyspiesza albo stety. Za to przyspieszanie odpowiada ciemna energia. Co to jest? Też nie wiemy. Także jak Państwo widzą, mamy świetną teorię, ładnie uprościła nas obrazek, rozumiemy, co się dzieje i to jest niesłychany wytwór, że tak powiem, ludzkiego geniuszu, bo proszę popatrzeć, to wszystko jest oparte, mówię o modelu standardowym, na schemacie symetrycznym, którego nie ma, bo ten schemat jest popsuty, tej symetrii nie ma, a mimo to udało się ją odtworzyć w rozumowaniu, po odtworzeniu zbudować model, który dobrze opisuje ogromną klasę zjawisk. Więc to jest niesłychany, że tak powiem, skok myślowy, biorąc pod uwagę 200 lat, prawda, od Frogistena. No ale tu mamy problem. To nie jedyny jest problem oczywiście. Nie wiemy, dlaczego istniejemy tak naprawdę, bo jest więcej materii, przynajmniej w naszej części wszechświata, niż antymaterii. A zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu nie ma powodu, żeby było więcej materii. Bariogeneza nie jest do końca zrozumiała. No i wreszcie, to co jest najważniejsze, nie umiemy w ten obrazek włożyć grawitacji w żaden sposób. Nie pasuje. Jakbyśmy próbowali zrobić to tak jak z tymi 3 rodzajami oddziaływań, to wprawdzie można utworzyć cząstkę, która odpowiada
za oddziaływania grawitacyjne, taki foton grawitacyjny, on ma swoją nazwę, nazywa się grawitonem, ale teoria, którą się dostaje w taki sposób, jest słabo użyteczna, ponieważ jest niestabilna matematycznie, w związku z czym nie ma szansy na jakąś predyktywność, no i z punktu widzenia fizyka jest słabo użyteczna. Ale co to dla fizyka? Otóż w 90-tych latach powstała tak zwana teoria strun, która ma dosyć ciekawą koncepcję, bo rezygnuje z punktowości cząstek. Proszę popatrzeć, to co tam się mówiło o cząstkach elementarnych, to jakkolwiek byśmy nie mówili, każdy myśli, że to jest tak naprawdę kulka. No. Większa kulka, mniejsza kulka, kulka. No, kulka, a te oddziaływania są sprężynki między tymi kulkami. Tak? Kulki, sprężynki z grubsza rzecz biorąc. Można, fizycy mówią, że nie należy tak myśleć, to tak, ale wszyscy myślą, łącznie z fizykami. Otóż teoria strun mówi, że nie. Że mamy obiekty rozciągłe, które są strunami, to nie są takie typowe struny, nie będę w to wchodził. Otóż cząstki elementarne widać na tych strunach poprzez ich drgania. Czyli tak jak struna na skrzypcach drga, wytwarza falę stojącą, czyli jest pewna określona energia tej fali, to taka struna drgająca tutaj wytwarza pewną energię, tą energię obserwujemy jako cząstkę. Pomysł jak pomysł. Ale, uwaga, miał jedną kolosalną zaletę. Otóż jak się wypisało z ogólnych zasad, jakie są możliwe oddziaływania strun ze sobą, to się okazało, że odtwarza się oddziaływania elektromagnetyczne, oddziaływania silne, oddziaływania słabe i oddziaływania grawitacyjne. No to jakbyśmy Pana Bogazanowi złapali, tak? No bo wreszcie mamy schemat, który bierze wszystkie 4 rodzaje oddziaływań pod uwagę. Jest tylko pewien kłopot. Teoria strun cierpi na nadmiar wymiarów. Żeby była stabilna matematycznie, powinna żyć w 26 wymiarach. No to słabo, tak? Bo my żyjemy tak naprawdę w 3. No jeszcze jest ten czas. Można powiedzieć, że czas to jest 4. wymiar, ale z tym czasem jest różnie, bo jak wiemy, ani nie potrafimy przyspieszyć w tym czasie, ani do tyłu też specjalnie nie umiemy się przynajmniej jeszcze poruszać. W związku z czym mamy kłopot. 3 plus 1, a tutaj miałoby być 25 plus 1. Co to dla fizyka? Bardzo szybko wymyślono supersymetrię. Bardzo przyjemna symetria, bo ona mówi, że oddziaływania i źródła oddziaływań to jest to samo. Chciałoby się taką symetrię mieć. Szuka się śladów tej symetrii od wielu lat, na razie bez sukcesu. I to zredukowało z tych 26 wymiarów do 11, no ale 11 jest. Daje się z tym żyć. Proszę Państwa, to ile jest wymiarów, to bardzo zależy od tego, jaki się ma mikroskop i czy się potrafi dokładnie zajrzeć w punkt przestrzeni. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że mamy 3 duże wymiary, w których żyjemy. Wysokość, szerokość, głębokość. A oprócz tego są mikrowymiary, które są zakrzywione, zamknięte w kółko. No, przykład tej linii mrówki to pokazuje, tak? Jak lina jest daleko, patrzymy na nią z daleka, to żeby określić położenie na linię wystarczy podać odległość od końca linii. To jest jeden wymiar. No ale dla tej mrówki to już tak nie jest, bo to jest obiekt co najmniej dwuwymiarowy, bo ona może chodzić zarówno tak, jak i tak, a tak naprawdę jest obiekt trójwymiarowy. Więc to, ile widzimy wymiarów, zależy od tego, jak głęboko patrzymy, jaki dobry mamy mikroskop. Jaki dobry mamy mikroskop przekłada się na to, ile mamy energii do dyspozycji. Otóż może się zdarzyć tak, że przy gigantycznych energiach bylibyśmy w stanie dostrzec te dodatkowe wymiary, te brakujące tam 7, zakrzywionych w kółko. No, kłopot tylko polega na tym, że fizyka kwantowa, jak coś się zakrzywi w kółko, to na ogół się manifestuje w postaci stanów kwantowych, które można obserwować. Otóż takich stanów się nie obserwuje, ale gdyby się zaobserwowało, to byłby pośredni dowód, że rzeczywiście są dodatkowe wymiary, tylko że zakrzywione. To jeszcze nie jest koniec zabawy, bo można sobie w ogóle wyobrazić pomysł rodem science fiction, mianowicie żyjemy w branie, która ma 3 wymiary, ale tak naprawdę wymiarów jest więcej. Na przykład 4 przestrzenne, 5 przestrzennych, 6 przestrzennych i tak dalej. I to mniej więcej wyglądałoby w ten sposób. Tu jest narysowana ta nasza brana. Tu jest narysowana ta nasza brana. Tu żyjemy, to ma te 3 wymiary. Jest dodatkowy wymiar. I teraz tak, po co ta konstrukcja? Bo wtedy można dosyć łatwo wyjaśnić, dlaczego grawitacja jest tak 10 do 40 razy słabsza. Jeżeli się założy, że grawitacja żyje we wszystkich możliwych wymiarach, a pozostałe oddziaływania i my w tych 3,
no to, że ona u nas jest słaba, nie jest takie dziwne, bo ona po prostu rozprzestrzenia się po tych wszystkich innych. Pytanie, czy to w ogóle można zweryfikować, nie? No bo to oczywiście snuć sobie tego typu teorie można. No i to oczywiście to jest przykład, w którym pokazane jest, że można. Wyobraźcie sobie Państwo, to co tu jest pokazane, to jest zderzenie w LHC. Ten taki, no to pudło, tam to jest ta nasza brana trzywymiarowa. Są tam zbudowane różne rzeczy, w tym LHC. Zderzają się dwie wiązki protonów. Tworzy się grawiton, czyli coś, co odpowiada za grawitację, i ten grawiton ucieka do tego niewidzialnego wymiaru, do którego my nie mamy dostępu. Co my zobaczymy w tym naszym pudle? Zobaczymy dużą brakującą energię. Jeśli się okaże, że mamy zderzenia, które nie bilansują się energetycznie i gdzieś nam ta energia ucieka, nie potrafimy dobrze określić gdzie i nie jest to błąd eksperymentalny, tylko po prostu gdzieś coś zwiało, to może być pośrednim dowodem na to, że istnieją dodatkowe wymiary. No i wreszcie mechanika kwantowa, która mówi, że wymiarów, nawet nie wymiarów, ale wszechświatów może być więcej. Kto powiedział, że jest tylko jeden wszechświat? Mechanika kwantowa jest w ogóle dziwna sama w sobie, ale to jak powiedział Kipling, to jest, że tak powiem, oddzielna historia. Tu mają Państwo przykład mechaniki kwantowej. No, ponieważ w mechanice kwantowej to się może zdarzyć, to oczywiście to, że może być wiele wszechświatów, specjalnie Państwa nie powinno dziwić. Inny przykład to jest kostka. Kostka wyrzuca tylko konkretną liczbę oczek, a kto powiedział, że tak ma być? Może kostka ma wszystkie, może jest w stanie wyrzucić wszystkie oczka, tylko każdy w innym wszechświecie. Też można sobie coś takiego wyobrazić i mechanika kwantowa temu nie przeczy. I na zakończenie uwaga jedna, tu już kończę, związana z tak zwanym precyzyjnym dopasowaniem stałych przyrody. Otóż mówi się często, że no jakby tam masa protonu była troszkę wyższa, no to nie byłoby odpowiednich rozpadów neutronów, więc w ogóle byśmy nie istnieli. Jakby stała struktury subtelnej nie była 1137, tylko trochę inaczej, to też nie istnieliśmy. To trochę przypomina taką sytuację, którą już Lem opisywał. Mianowicie jak się postawi tarczę z grubsza 2 km od nas, gdzie jej prawie nie widać, to oczywiście trafienie w tą tarczę jest niesłychanie trudne. W związku z czym jak ktoś usiądzie i tam trafi, no to jakiś niesłychany traf, prawda, że trafi. No ale jak się pociągnie serią z pistoletu maszynowego, tak w okolicach tej tarczy, to któraś z tych kul trafi. I to jest trochę tak. No, to, że istniejemy tutaj, no dlatego, że akurat w tym kawałku wszechświata i na tej planecie te stałe przyrody są takie, że potrafiło powstać życie. Ale pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy tacy wyjątkowi? Otóż, proszę Państwa, niekoniecznie. Zrobiono pewną symulację, która pokazuje coś zupełnie odwrotnego. Mianowicie założono, że nie ma oddziaływań słabych. Czyli nie to tam drobna zmiana jakiejś stałej, po prostu nie ma jednego rodzaju oddziaływań. Nie ma rozpadów słabych. Co to oznacza? To bardzo poważne konsekwencje. Nie ma rozpadów beta. Protony nie przekształcają się w neutrony przez wychwyt. Nie powstaje hel czwarty. Ale hel czwarty to jest główne paliwo gwiazd. No to w ogóle nie powinno nic powstać. Okazuje się, że nieprawda. Może powstać hel trzeci z jąder deuteru i gwiazdy świecą. Tyle, że trochę słabiej. Więc taka Ziemia w takiej dziwnej teorii bez oddziaływań słabych musiałaby krążyć pewnie bliżej tego bezsłabego Słońca, bo inaczej nie byłoby to możliwe, żeby jakieś życie powstało, ale jest możliwe. Więc wcale nie jesteśmy tacy wyjątkowi, jak się nam wydaje. No dobrze, to więcej nie powiem, bo już mi się skończył. Dziękuję bardzo.